No, trochę odkręciłem bardziej gaz, żeby się tutaj nagrzało, bo w końcu nad ranem było te upragnione 13 stopni i wtedy dopiero pospałem, a tak to cały czas było za ciepło. Przez północy było 18 stopni, mimo że ten gaz odkręciłem tak minimalnie. No, ale później on chyba w miarę upływu gazu trochę osłabł i wtedy dopiero nad ranem się temperatura trochę zmniejszyła i można było tutaj normalnie spać. Teraz dochodzi już do 16 stopni, także zaraz tylko wyjdę, wysikam się i zmienię teraz wkład na świeczki w mojej produkcji. Zrobiłem taką świeczkę z 8 knotami. Także powinna tutaj nieźle grzać. Mam nadzieję. Zobaczymy, jak to będzie. No, ale do tej świeczki potrzebny będzie podstawek. Dobra. Ale prawie wszystkie zgasły, jak wkładałem. Proszę bardzo, czujnik dymu działa. Jak to zresetować? Już zgasła znowuż jedna. Coś to chyba słaby patent.
A teraz większość się pali. No ale widać, jak czuła jest ta czujka, że wystarczyło troszeczkę. Przecież ile tego dymu było. Tyle co ze świeczki, a już zadziałało. Bardzo dobrze. No i zobaczymy po zmianie tego świeczek. 27 było, no tutaj zmniejsza się teraz. Temperatura nawiewu i to szybko. Ciekawe. Oj, czyżby zgasły wszystkie? No, dopiero jak te świeczki trochę niżej postawiłem, zaczęły trochę grzać. Postawiłem je po prostu na palniku gazowym i teraz trochę grzeją. Bo już było 24 stopnie nawiew, a teraz mamy w środku 17, a na zewnątrz 0. O zastosowaniu tam innego zaworu, zawór, który jest z tym, jest takim reduktorem ciśnienia. Niestety tutaj tylko takie małe ciśnienie jest. Niestety ten reduktor chyba za mocno redukuje to ciśnienie i
Nie można ustawić większego płomienia, co prawda tutaj nie potrzeba mi takiego dużego specjalnie, więc zostawiłem to na razie, ale myślę, że w przyszłości być może to zmienię na jeszcze inny zabór. No ale ten przynajmniej jest szczelny, nic tam nie ucieka gaz. Bo ten poprzedni wydaje mi się, że właśnie puszczał gdzieś gaz i tam cały czas było czuć gazem w tym. Dobrze. No dzisiaj jajecznica. Zrobimy jajka. A po śniadaniu jednak tutaj napełnię ten palnik na full i zobaczymy jak długo będzie pracował, bo te świeczki no dają trochę temperatury, ale tu niewiele jest, 17,5 stopnia. Teraz się nagrzeje trochę od gotowania, no ale temperatura cały czas spada. Nad ranem było +1, teraz już 0,7 stopnia na minusie. No, trochę to potrwa, jednak nie tak szybko. O, jakiś ptaszek się odzywa. Pierwszy raz to słyszę ptaszka.
Pierwsza wycieczka w tym roku. Pierwsze śniadanie. No, byłem tylko zagrzebać poranną kupę po wykopaniu dołku i zagrzebaniu. Ręce mi zmarzły. Minus 2,2. Nie jest tak zimno. Ale jednak ręce mi zmarzły. No, zobaczymy, jak w nocy dzisiaj będzie. No, ale tutaj, żeby gazu nie zużywać zbyt dużo, trzeba napełnić pojemnik nowym paliwkiem. Teraz naleję do pełna i zobaczę, jak długo będzie się palić. Ciekaw jestem, będzie całość? No nie, więcej nie będę wlewał. Już jest w zasadzie chyba na maksa. Tam niewiele brakuje do końca. Zaraz to zamknę gaz i włożę to, niech się pali. Tylko ręce mi się rozgrzeją, to umyję naczynia. Ale najpierw tutaj te źródło ogrzewania zmienię. No, tak na oko to chyba więcej niż połowa jest. A ogrzewanie gazowe działało od 22 wczoraj i chyba o 9 zmieniłem na świeczki, ale później gdzieś o 10 z powrotem gaz włączyłem, bo świeczki przygasły. Teraz jest 11.
No, czyli gdzieś ze 12 godzin pracowały. Czyli jedna taka butla wystarczy na 24 godziny ogrzewania przy około 0 stopni. No to dobrze, bo taki postój nocny to gdzieś powiedzmy 12 godzin, czyli że na 12 godzin wystarczy. Na 2 noclegi. Taka buta kosztuje 18 zł. No, czyli 9 zł za noc. No, ładnie się pali. Dzisiaj od razu duży płomień się zrobiło. Wysoko jest poziom. No to teraz zobaczymy, jak będzie. Paliwko dokładnie chyba 11 jest. Tak, o, idealnie. Idealnie. 11 punkt. I minus 2,2 na zewnątrz, 19 w środku. Jeszcze trochę, tylko ręce mi się ugrzeją i idę gary umyć. Na razie zobaczę. Temperatura nawiewu teraz jest 33,4 stopnia. Zobaczymy, czy będzie się teraz zwiększać, czy zmniejszać. Na razie stoi w miejscu. Tu moje obozowisko. Tutaj domy miejscowości Dobrzewino, a tam po drugiej stronie jeziora to miejscowość Ważno. Tu jest droga, którą przyjechałem. No, jutro trochę tu będzie pracy, żeby wycofać się tą drogą, ale nie tak tragicznie.
Herbatka jest zrobiona, więc nie trzeba robić. O! Co tu tak mokro się zrobiło? O, dobrze. Kubek był myty. Nie wytarty. Coś tu temperatura nadmuchu cały czas maleje. No może nie maleje już więcej, ale jest mało. 28 stopni tylko. A ten... płomień jest taki, jaki był. Tyle, że no wczoraj było cieplej. Było około +1, teraz -2, 3 stopnie. No tak, wczoraj było 20 stopni w środku, dzisiaj 17, czyli to by się zgadzało. Jest mniej więcej tak jak było. Zimne powietrze jest po prostu na zewnątrz. No tak. Ale nie ma problemu. W razie potrzeby gazu mam wystarczająco dużo, żeby non-stop palić, więc jak będę chciał, to zrobię tutaj 25 stopni. Rower ma 2 baterie i z tej jednej, którą teraz używałem, zużyłem tak 10, może 15% max. Także nawet na tej jednej bym wrócił do domu. No ale muszę sprawdzić, jak tutaj będzie wyglądać ładowanie, czy agregat będzie współpracował z ładowarką, czy tutaj też będzie to wszystko działać dobrze. No, paliwa nabrałem tyle, co na 5 dni. No ale muszę przewozić ten agregat i paliwo w jakimś szczelnych workach foliowych, bo tu na początku był smród w przyczepie. To szybko uleciało ten zapach, ale to przecież ja tutaj długo nie wiozłem tego. No jak tak będzie, że przez 6 godzin, to może przejść z zapachem, nie wiem, śpiwór, tam jakiś ten
ciuchy. I nie wywietrzeje wtedy tak szybko. Spośród wielu rzeczy, które zapomniałem, jest też ziemnienie do tego. Wygiąłem szprychę, tak? I tutaj chcę ją wbić tu. Tu jest taki wilgotny grunt. Uziemnienie takie sobie. Ale lepsze to niż nic. Dobrze. Teraz spróbujemy go odpalić. Zobaczymy, jak to jest. Tu jest 0. Dobrze. Trzeba włączyć. Tu odblokować. Parę razy napompować. Tutaj gaźnik ustawić. Odpowietrzenie zbiornika.
działa. Zwiększył obroty ten agregat. Jest teraz na automacie i w zależności od obciążenia będzie. No dobrze, zobaczmy teraz, która to godzina. No, to agregat chodzi. To teraz godzinę mamy 16:10. Dobrze. Oj, a tu tylko 13 stopni. Oj, coś słabo grzeje. Wczoraj tak ładnie. No dobrze, ale teraz spróbujemy ładowanie. Muszę to przenieść tutaj gdzieś. No, muszę otworzyć tą półkę, żeby widzieć, jak przebiega ładowanie tego akumulatora w przyczepie. Dobra. I teraz włączymy. O, jeszcze bardziej przyspieszył. Agregat zwiększył obroty. No bo jak pracuje agregat, to już od razu naładujemy to, bo to niewiele więcej chyba zużyje tego benzyny, a tutaj będę miał zapas prądu na noc. No, tutaj ładowanie powinno być, nie wiem, za 2 godziny. Ta ładowarka jest bardzo słaba do roweru. Bardzo słaba. Ona tam chyba 2 ampery ma, może 3, a bateria 48 V. Także to bardzo powoli ładuje, mimo że tam tylko brakuje gdzieś 15% do pełnego. Do pełna to jednak trochę to będzie trwało. Muszę chyba kupić jakąś ładowarkę, nie wiem, z 5 amper przynajmniej. Tutaj ta jest słabiutka. A jak trzeba będzie ładować oba akumulatory, to będzie trwało i trwało. Ale tu nie wiem, co tu się dzieje z tym ogrzewaniem. Jest -1 na zewnątrz, 13 w środku. Czyli tak jak było z samego rana. No, zmieniłbym ogrzewanie na gazowe, bo mówię, gazu już mam trochę, więc wystarczy mi tutaj do końca postoju. No ale chcę wiedzieć, jak długo to się będzie palić ten palnik spirytusowy, żeby ewentualnie, skoro tak słabo grzeje, to może na noc go właśnie włączę, żeby grzał. Naleję do pełna. No na razie
bodajże o 11 go włączyłem. Włączyłem, jest 16. 5 godzin jak na razie. Dobrze by było, żeby ten agregat dobrze pracował. Co prawda nie był drogi. 800 zł. Na tym kupiłem go na eBayu, bo jedna firma miała, polska też, w ofercie, ale kiedy złożyłem zamówienie, przysłali informację, że wyprzedane. No nic dziwnego, bo oni mieli po około 700 zł ten agregat. Tymczasem takich agregatów w Polsce w ofercie jest dużo, tylko kosztują 1200-1300. Co prawda inaczej pomalowane, inna nazwa, ale to Chińczycy produkują masowo to i później każda firma swoje logo drukuje i sprzedaje po tyle, ile uważa. A kiedy się obejrzy dokładnie je, to są dokładnie takie same agregaty. No to zaczynam robić obiad. I tutaj nie ma na co czekać. Niestety grilla nie będzie tym razem, chociaż planowałem. Wystarczy chyba. Tyle rzeczy zapomniałem, kurde. No ale jak tak szybko się pakuje. Czasami tak jest. Zapach ładny. Zobaczymy, jak będzie ze smakiem. No, ten agregat jest gdzieś od przyczepy 7-8 metrów. No, gdzieś tak. No i tutaj wielkiego hałasu nie ma. No, słychać go, że pracuje, ale tak spokojnie. Zmieści się co? No to kawał mięcha jest. No dobra, spróbujemy. Ledwo, ledwo. Tak, to już umyję w domu. Już nie będę miał. No, trzeba w gorącej wodzie. Nożyk, dobrze. Zapalimy, żeby było widać, jak tutaj nam się gotuje ten styk.
niezły. Trochę jakby wyciągu włączę, żeby tutaj nie zaparowało za dużo. I która to jest? 17. Świetnie. Będzie za 15 minut kolacja. Odpowiednia pora. Trzeba wino otworzyć. Bo przecież do tak zacnego posiłku nie będę pił piwa. No, myślałem, że to będzie grillowy steak. Tutaj producent fajne te napisy na korkach daje. O, tutaj jest: Life is too short to drink bad wine. No i to wino całkiem fajne jest. Już piłem go. Mimo że bardzo tanie. Nie, portugalskie wino. 20 zł chyba kosztuje. A bardzo dobre moim zdaniem. Bardzo dobre. Myślę, że już jest well done. Damy na stół operacyjny. Ale ty. Tutaj mam gdzieś przygotowane warzywka. O, sałatka, żeby się nie bawić. Dobra, tutaj chyba można to zgasić. I teraz znów włączę ładowanie.
zacne. No i skończyło się ładowanie. Trwało prawie 3 godziny. No ale wszystko naładowane. Co ciekawe, po zmniejszeniu właśnie nawiewu, najpierw w ogóle wyłączyłem nawiew, żeby trochę tam się rura nagrzała, a potem dałem taki minimalny tylko nawiew. I okazuje się, że teraz mam 20 stopni. Czuć zresztą, że jest ciepło. Teraz dopiero przyszedłem z zewnątrz. Podłączałem tutaj agregat. Także mniejszy nawiew. Wtedy rura bardziej gorąca się robi. Nie jest schładzana tym zimnym powietrzem. I wtedy woda się tak mocno nie skrapla. Prawdopodobnie dlatego teraz tutaj mam nawiew, temperatura nawiewu jest 47 stopni. A jak zrobiłem duży nawiew, to było 24, 25. No teraz jest nieduży, ale no ale przynajmniej ciepło jest. A nie 13-14 stopni, jak było wcześniej. No to chyba pora na poranną, wieczorną herbatkę. Może jeszcze damy tutaj. To już można schować. Umyłem patelnię teraz już. Nie czekałem do rana, bo świeża, szybko płynęło. Zagotowałem wodę i raz umyłem. W gorącej wodzie to bez problemu. No, rano będzie mniej pracy. Okej. No. To teraz herbatka. Trochę jeszcze poczytam tą książkę. I pewnie spać. No, teraz tak. Było nawet już 13,5 V podczas ładowania. Jak odłączyłem, spadło na 13,4. Teraz, nie wiem, co to tam, 5 minut było tego składania sprzętu. I już jest 13,3. Nie wiem, tutaj jakoś się nigdy więcej nie tego. Nie dało się naładować tego akumulatora. No ten jest nowy, to dopiero dopiero pierwsze doświadczenia z nim są, ale poprzedni tak samo. Jak słońce było
maksymalne latem, to tu pokazywało nawet 14,4, ale tylko słońce zachodziło, od razu spadało, no właśnie na 13,3. Nie wiem, co to jest. Poprzednio podejrzewałem, że kiepski był kiepski akumulator, ale teraz z przyzwoitej firmy kupiłem ten akumulator i dokładnie to samo jest. No ale faktem jest, że wczoraj po naładowaniu do pełna, bo tu ładowarka pokazywała, że akumulator jest pełny, no to długo pokazywało to 13,2. No cały czas. 13,2, 13,2, 13,2. Mimo zużycia prądu nic nie spadało. A non-stop chodzą 2 wentylatory i ta czujka tego czadu. Ona też tam sporo pobiera, coś koło 1 wata. Więc myślę, że razem 2 waty non-stop pracowały. Przez 24 godziny. No bo gdzieś po 24 godzinach włączyłem ładowanie. Jakieś dziwna ta elektryka. Fajnie tak właśnie, jak tutaj nic nie muszę widzieć, to wyłączam sobie światło i właśnie patrzę na niebo. To okno dachowe jest bardzo fajne. Naprawdę mówiąc, wahałem się, czy to robić, czy nie. No i światła dużo daje. Tutaj jak jechałem, to co chwila zaglądałem, czy czasami nie zostawiłem światła włączonego w przyczepie, bo wydawało mi się, że w środku jest za jasno. A to po prostu okno dachowe dawało tyle światła, bo to teraz pierwszy raz jechałem bez paneli słonecznych, więc to okno było niezasłonięte. Szkoda, że pochmurna noc jest, bo teraz księżyc jest w pełni albo prawie w pełni, także tutaj byłoby jasno. No ale niestety zachmurzenie całkowite. Nawet nie widać, gdzie ten księżyc jest, bo czasami to tak się lekko przez chmury przebija, ale teraz nie widać. No niestety. Nie zobaczę.
Tutaj kamera jest za słaba, ma za słabą czułość, ma za sobą czułość, żeby pokazać, ale jak wyłączę światło, to tu jest sporo oświetlenia, bo te wszystkie wyświetlacze, tutaj ten pokazujący napięcie, tutaj wyświetlacz tego, tej ładowarki solarnej, tam pod spodem świeci ten czujnik czadu na zielono. Także tutaj po wyłączeniu światła wszystko widać, co gdzie jest. Nie trzeba specjalnie włączać. W nocy jak się budzę, to też wszystko widzę tutaj. Jakoś te światełka nie są zbyt ostre, ale pozwalają widzieć tu wszystko, a nie przeszkadzają w spaniu.